chciałbym dzisiaj wrócić do jednego z moich ulubionych, starych polskich odkurzaczy, ręcznego odkurzacza Gamma 2. Już kilka oglądaliśmy w poprzednich nagraniach, ale tym razem będzie to inny model i przede wszystkim wyprodukowany w innej fabryce niż te, które do tej pory widzieliśmy. Pokazywałem już wcześniej dwa zabytkowe odkurzacze Gamma 2, obydwa z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Jednym z nich był ten odkurzacz Gamma 2 typ A6 z 1959 roku, w którym znajdował się silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Natomiast drugim był ten odkurzacz Gamma 2 typ A6B z 1963 roku z bardzo już zużytym silnikiem z fabryki w Brzegu. Linki do obydwu tych nagrań zamieszczę na końcu tego filmu. A dzisiaj chciałbym zająć się tym odkurzaczem Gamma 2. To jest model A6C, wyprodukowany prawdopodobnie w roku 1965 i na pewno już nie w Rzeszowie, lecz na drugim końcu Polski, w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego w Kętrzynie, czyli w późniejszych zakładach Farel. W odniesieniu do daty produkcji mówię prawdopodobnie w 1965 roku, ponieważ na tym odkurzaczu niestety nie zachowała się tabliczka znamionowa, lecz praktycznie wszystkie podobne odkurzacze Gamma 2 z Kętrzyna, które do tej pory widziałem, pochodziły właśnie z roku 1965. Na pewno do 1964 roku były one produkowane w Rzeszowie. Tutaj mam taki bardzo zniszczony, jeszcze wymagający przeglądu, naprawy odkurzacz Gamma 2 z Rzeszowa właśnie z 1964 roku, a ostatnio widziałem też w jednej z ofert na portalach internetowych, w jednej z ofert sprzedaży na portalach internetowych odkurzacz Gamma 2 z Rzeszowa z lutego 1965 roku. Czyli prawdopodobnie produkcja Gammy 2 w Kętrzynie rozpoczęła się krótko później, od wiosny czy od wczesnego lata 65 roku. Nie wiem, być może przez jakiś czas produkowano je w obydwu zakładach równolegle. Dlaczego produkcję przeniesiono do Kętrzyna? Nad tym pytaniem możemy zastanowić się później w części poświęconej kilku historycznym informacjom właśnie o kętrzyńskiej fabryce. Teraz chciałbym obejrzeć różnice pomiędzy tymi typami odkurzacza Gamma 2 i oczywiście zajrzeć do środka. Dla porównania zostawię odkurzacz z 1963 roku. Taką pierwszą rzucającą się w oczy różnicą jest oczywiście zupełnie inne logo i w dodatku umieszczone też po innej stronie odkurzacza. Patrząc od mojej strony na tych Gammach 2 z Rzeszowa, logo umieszczone było po lewej stronie. Tutaj jest ono umieszczone po prawej stronie i oczywiście design liter jest już zupełnie inny. Być może wraz z uruchomieniem produkcji w Kętrzynie chciano odróżnić się w ten sposób od poprzednich typów tego odkurzacza, a może po prostu to tradycyjne logo, które od początku towarzyszyło odkurzaczom Gamma i Gamma 2 z Rzeszowa, uznano w połowie lat 60. po prostu za zbyt już archaiczne i staromodne. Druga różnica pomiędzy tymi odkurzaczami to nieco zmieniony kształt rączki. Mam nadzieję, że to jest na nagraniu widoczne. I różny jest też zastosowany tutaj włącznik. Tradycyjnie w tych odkurzaczach z Rzeszowa stosowany był włącznik suwakowy, taki jak tutaj. W tym odkurzaczu z Kętrzyna jest już nowszy włącznik kołyskowy. Mam wrażenie, że jest to włącznik taki, jaki stosowano w lampkach, taki zwisający na kablu, na końcu kabla zwisającego z klosza. I też mi się trochę wydaje, że on jest tutaj nie do końca, nie w 100% dopasowany do kształtu tej rączki. I to są chyba główne zewnętrzne różnice pomiędzy tymi odkurzaczami z Rzeszowa i tą wersją nowszą produkowaną w Kętrzynie. Zasadniczy odkurzacz ten pozostał bardzo podobny. Miał w obydwu wersjach dołączany pasek naramienny. Tutaj, przepraszam, jest jeden z uchwytów trochę przekrzywiony. Ja to oczywiście później podczas demontażu tego odkurzacza poprawię. No i w odkurzaczu z Kętrzyna nadal pozostała też możliwość podłączenia suszarki do włosów. On, tak samo jak jego poprzednicy z Rzeszowa, ma tutaj na wylocie powietrza gniazdko elektryczne, które było przewidziane do montażu suszarki do włosów. Kto wie, być może to
To było jednym z powodów przeniesienia produkcji do Kętrzyna, gdzie mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęto także produkcję przeniesionych z kolei z Bydgoszczy suszarek do włosów Fema. Jak wspomniałem, w przypadku tego odkurzacza nie mam niestety oryginalnej tabliczki znamionowej, która powinna znajdować się tutaj. Ona się urwała, odpadła. W każdym razie niestety jej tutaj nie ma, ale postaram się ją zrekonstruować. Takie tabliczki można od czasu do czasu zobaczyć na pojawiających się w sprzedaży internetowej o podobnych odkurzaczach z Kętrzyna. Na górze po lewej stronie tabliczki znajdował się trójkąt z symbolem K16, który nawiązywał jeszcze do lat, kiedy zakład nosił nazwę Fabryka Sprzętu Kablowego i oznaczony był właśnie symbolem K16. Może nawet w podobnym informatorze zaopatrzeniowca z początku lat 60. udałoby się znaleźć ten zakład oznaczony symbolem K16. Ja niestety mam wydanie z końca lat 60. Obok symbolu K16 po środku górnej części tabliczki widniała nazwa Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego w Kętrzynie, a pod spodem numer seryjny urządzenia, oznaczenie typu A6C, w odróżnieniu od tego odkurzacza z Rzeszowa, który był oznaczony jako typ A6B. Widniała tutaj także moc 130 W i inne podstawowe dane techniczne. I wreszcie rok produkcji, jak wspomniałem, ja widziałem chyba tylko modele z roku 1965 produkowane w Kętrzynie. No i cena. Tutaj, co ciekawe, na dwóch różnych tabliczkach znamionowych z tego samego roku 1965 widziałem dwie różne ceny, 900 i 950 zł. Najwyraźniej ulegały one zmianie w ciągu zaledwie kilku miesięcy produkcji. Proponuję, abyśmy teraz zajrzeli do wnętrza tego odkurzacza. Szczególnie mnie ciekawi, jaki jest w nim zainstalowany typ silnika, czy jak kto woli agregatu ssącego. Odkurzacz w środku jest w bardzo ładnym stanie. Myślę, że tutaj dość dobrze widoczne są wszystkie połączenia. Tutaj mamy przewody z kabla zasilającego. Jeden z nich, ten biały, wchodzi tutaj do izolatora, łączy się w tym miejscu z jednym kablem, z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki. Drugi przewód z kabla zasilającego łączy się tutaj na środku z przewodem idącym do włącznika w rączce. Tutaj wychodzi drugi przewód z włącznika w rączce. W tym miejscu łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka suszarki. W pierwszej kolejności odłączę gniazdko suszarki. Tak. Tutaj. Teraz możemy tą całą pokrywę silnika odłożyć. Teraz odłączę przewód zasilający i przewód idący do włącznika, ponieważ one trzymają mi silnik i nie mogę go wyjąć. Odłączam jeden przewód idący do włącznika, odłączam tutaj drugi przewód idący do włącznika i odłączam dwa przewody z kabla zasilającego. No. I o. I teraz mogę już wyjąć silnik.
Tutaj, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o silnik czy agregat ssący, jakiejś ogromnej niespodzianki nie ma. Spodziewałem się tak naprawdę, że znajdę tu jakiś zupełnie inny typ silnika, natomiast znajduje się tutaj silnik również z fabryki silników elektrycznych w Brzegu, tutaj oznaczonej symbolem M6, bardzo podobny do tego, który niedawno wyjmowaliśmy z odkurzacza Gamma 2 z 1963 roku, produkowanego w Rzeszowie. Tam znajdował się silnik typu BKR 70/30, tutaj jest typ KASB 70/30. Na tym silniku widnieje data 1965 rok, czyli potwierdza to teorię, że również ten odkurzacz z Kętrzyna wyprodukowany został w 1965 roku. Tutaj dobrze widać te dwie gumowe poduszki mocujące i amortyzujące silnik w korpusie odkurzacza. Jeżeli oglądaliście filmik o odkurzaczu Gamma 2 z 1963 roku, to tam niestety te poduszki były kompletnie spalone, zwęglone. Musiałem je zastąpić jakąś taśmą izolacyjną. Ten silnik wygląda w bardzo ładnym stanie. Ja wiem, że on działa i nie wymaga żadnej naprawy, natomiast nie sprawdzałem jeszcze, w jakim stanie są szczotki i zaraz to zrobimy. No, super. Świetna szczotka. No, muszę sobie pomóc śrubokrętem, bo nie mogę jej niestety odkręcić. O, teraz powinno pójść. Też bardzo ładna szczotka. Nie ma tutaj potrzeby ich wymiany. Szczotki mogę ponownie włożyć do silnika. Silnik nie wymaga nawet za bardzo czyszczenia, ale skoro już go wyjąłem, warto przynajmniej troszeczkę wyczyścić go z kurzu. Odkurzacz w środku też jest zupełnie ładny, nie widać tutaj rdzy, nie widać jakichś szczególnych zabrudzeń. Mam wrażenie, że nie był on bardzo używany. Tutaj guma trzymająca i amortyzująca silnik z przodu. Też troszkę można wyczyścić. Od razu wkładam ją z powrotem. Myślę, że nie ma sensu, żebym w tym odkurzaczu ponownie odkręcał całą rączkę. Robiłem to już przy okazji obydwu poprzednich odkurzaczy Gamma 2, mimo nieco zmienionego kształtu rączki. Ona jest dokładnie tak samo dwiema śrubami z tej strony, dwiema śrubami z drugiej strony przymocowana. Także jeżeli kogoś interesuje demontaż tej rączki, to wystarczy zajrzeć do tych moich poprzednich nagrań. Przypuszczam, że po odkręceniu tej rączki byłbym w stanie od spodu dostać się do tego przełącznika. Ale on powinien działać, możemy to zaraz zresztą sprawdzić. Także wydaje mi się, że nie ma powodu demontażu tych wszystkich części. To są przewody kabla zasilającego, to są przewody idące do włącznika. Zaraz je sprawdzimy. Teraz jest wyłączony. Teraz jest włączony. Teraz jest wyłączony. Włącznik na pewno działa. Możemy sprawdzić, czy gdzieś nie ma zwarcia na silniku.
Tu jest wszystko ok. Sprawdźmy, czy przewody przewodzą prąd. Tak. Możemy zrobić jeszcze jeden test tego silnika, chociaż tego absolutnie nie polecam do robienia na własną rękę w domu. Mianowicie podłączyć go po prostu do sieci. Podłączę teraz kabel sieciowy wyłączony z gniazdka. Jedna uwaga, absolutnie nie polecam przeprowadzania tego rodzaju testów w domu. Pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać silników elektrycznych, jeżeli one nie są porządnie zamocowane. Najlepiej dla przeprowadzenia testu zamontować ten silnik jednak w korpusie odkurzacza. Można go też włożyć w jakąś bardzo mocną rozpórkę. Ja go po prostu przytrzymam tutaj na blacie warsztatowym, ale robię to na własną odpowiedzialność. Ten silnik działa. Tutaj widać było iskrzenie na szczotkach. Być może kiedy wyjmowałem szczotki, zamieniłem potem na przykład, włożyłem je odwrotnie i one teraz znowu muszą się troszeczkę dotrzeć. Ale w zasadzie chyba nie powinno być problemu z działaniem tego silnika. Dobrze, myślę, że możemy ten silnik po takim bardzo pobieżnym obejrzeniu z powrotem zamontować w odkurzaczu. W ten sposób. I teraz podłączymy ponownie wszystkie przewody tak, jak one były poprowadzone. Tutaj przewód zasilający. Tutaj drugi przewód zasilający. Tutaj jeden przewód z włącznika. Tutaj na środku drugi przewód z włącznika. Tutaj będą na rogach przewody idące do silnika i przewody idące do gniazdka suszarki. Tutaj mogę przy okazji też troszkę przeczyścić. Przewody idące do silnika i jednocześnie przewody idące do gniazdka suszarki. Troszkę to jest niewygodne, ale zaraz sobie poradzę. Dobrze. I jeszcze jeden przewód do silnika i do gniazdka suszarki. Tutaj. Sprawdźmy jeszcze raz, czy niczego nie pomyliłem. Czy jest tak, jak powinno być. Kabel zasilający, jeden przewód z kabla zasilającego wchodzi tutaj, łączy się z jednym przewodem idącym do silnika, z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki. Tutaj wchodzi drugi przewód z kabla zasilającego, łączy się z przewodem idącym do włącznika w rączce. Tutaj wychodzi przewód z włącznika w rączce, łączy się z drugim kablem, z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka suszarki. Powinno być wszystko w porządku, mogę zamykać obudowę. I mogę ponownie przykręcić śruby. Okay. Okay. To jest taki śmieszny materiałowy ryjek.
nakładany na wlot powietrza. To jest nóżka, więc idzie do dołu. Zanim uruchomię ten odkurzacz, pora na kilka informacji historycznych o fabryce w Kętrzynie, która go wyprodukowała. Wcale nie było to łatwe do znalezienia, ponieważ notatka w Wikipedii jest dość skromna. Troszkę więcej informacji znalazłem w archiwum cyfrowym powiatu kętrzyńskiego. Link do tego archiwum, jest tam kilka ciekawych fotografii, zamieszczę w opisie tego filmu. Dowiedziałem się, że początki fabryki w Kętrzynie sięgają końca lat 40., a na jej miejsce wybrano budynki dawnych niemieckich koszar. W listopadzie 1948 roku utworzono tam tak zwane centralne warsztaty sprzętu sportowego i szkutniczego. Znalazłem też informację, że od 1951 roku warsztaty przekształcono w kętrzyńskie zakłady przemysłu sportowego, które istniały do przełomu lat 1958-1959 i na ich miejscu utworzono z jednej strony zakład odzieżowy Warmia i w tym samym budynku wspomnianą już fabrykę sprzętu kablowego K16, która na początku lat 60. zmieniła nazwę na Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego. W którym roku dokładnie nie wiem, na portalu Szukaj w archiwach gov.pl znajdują się m.in. dokumenty, sprawozdania, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Rady Robotniczej Kętrzyńskiej Fabryki Sprzętu Kablowego z lat 1960-1963, więc zakładam, że jako Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego zakład funkcjonował od około roku 1964, a na pewno już właśnie od 1965. To jest czas, który w tej chwili interesuje nas najbardziej. Wzmianki o późniejszej historii zakładów działających już pod nazwą Polam Farel znajdziecie w opisie na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Link zamieszczę w opisie tego filmu. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, od którego dokładnie roku obowiązywała nazwa przedsiębiorstwa Farel. Na tych odkurzaczach Gamma 2 z 1965 roku tej nazwy jeszcze nie ma, chociaż logo z literą F, takie charakterystyczne dla Farelu, pojawia się już na suszarkach do włosów Fema, których produkcję mniej więcej w podobnym czasie, tak jak już wspomniałem, przeniesiono do Kętrzyna z bydgoskich zakładów Eltra. Tutaj można zobaczyć na tej tabliczce znamionowej jest logo zakładów Farel. Kiedy ta suszarka powstała dokładnie nie wiem, na pewno jest na niej zgodność z polską normą z 1964 roku, no czyli jest prawdopodobnie wyprodukowana krótko później, może w 1965, może w 1966 roku. Nawiasem mówiąc, dobrze, że tą suszarkę tutaj pokazuję, no bo to właśnie suszarki do włosów obok termowentylatorów stały się niebawem wizytówką tych zakładów. O tym, że w Kętrzynie produkowano kiedyś także odkurzacze, dość szybko chyba zapomniano i dzisiaj mało kto o tym wie. W każdym razie odkurzacze nie stały się niestety jednym ze sztandarowych wyrobów Farelu i nie zyskały takiej popularności jak słynne farelki, których nazwa na stałe weszła do słownictwa jako synonim małej nagrzewnicy elektrycznej. A szkoda, bo Gamma 2 to wprawdzie niezbyt wydajny, ale jednak całkiem fajny i poręczny odkurzacz. U mnie w domu ten model jest dość regularnie wykorzystywany do jakichś małych prac typu sprzątanie kurzu na półkach z książkami i do tego świetnie się nadaje, jest lekki, można go łatwo nosić, także stojąc gdzieś na drabinie. Suszarkę na razie odłożę. Jakie akcesoria mam do tego odkurzacza? Kupiłem go właściwie tylko z tą rurą i była tutaj jedna taka ssawka szczelinowa, nie mam innych ssawek z Kętrzyna. Nie mam też niestety oryginalnej suszarki do włosów dołączanej do tego odkurzacza. Mam taką, którą już pokazywałem, zresztą kilka takich suszarek wyprodukowanych w Rzeszowie. Tutaj jest logo RFSG, Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego. One, tak jak już pokazywałem na innych nagraniach, były po prostu podłączane do tego odkurzacza. Tu w tej chwili brakuje takiego łącznika
Ten służył do odkurzaczy Alpha K2. Tutaj powinna być taka rurka, która tak jakby uszczelniała powietrze przechodzące przez tę suszarkę. Myślę, że przyszła pora, żeby sprawdzić działanie tego odkurzacza. Sprawdzimy też działanie suszarki. Może najpierw podłączę ten odkurzacz do prądu. Teraz powinien być wyłączony. W roli odkurzacza działa naprawdę fajnie, zresztą tak jak powiedziałem, ja dosyć często z tego urządzenia korzystam. Sprawdźmy może też suszarkę do włosów. Również działa bardzo ładnie. No muszę zaopatrzyć się w końcu w jakiś termometr, żeby móc pokazać działanie takich suszarek, ale tutaj naprawdę leci bardzo ciepłe powietrze. W pewnym momencie aż poczułem, że parzy w rękę. I ta suszarka jest, tak jak widzieliście tutaj po podłączeniach, tak zrobiona, że ona uruchamia się, to znaczy nagrzewnica zaczyna grzać w momencie włączenia silnika w odkurzaczu, co ma o tyle sens, że jest jakimś zabezpieczeniem przed przegrzaniem czy spaleniem tej suszarki w momencie, gdyby ktoś włączył ją i zostawił w odkurzaczu, w którym nie działa silnik. Przy okazji, skoro już bawimy się urządzeniami z Kętrzyna, możemy sprawdzić, czy ta suszarka SR2 również działa. To powinien być nawiew. Teraz bardzo delikatnie dmucha chłodnym powietrzem. O, coś tutaj, jakieś brudy z niej wypadły. Włączę nagrzewanie. No grzeje. Bardzo delikatnie dmucha, ale leci ciepłe powietrze. Myślę, że dałoby się tym coś wysuszyć. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ten odkurzacz dmucha dużo lepiej. Z suszarkami nie będę się teraz zajmował. Poświęcę całe oddzielne nagranie właśnie tym urządzeniom z Eltry i z Farelu. No i to chyba koniec dzisiejszego nagrania o odkurzaczu Gamma 2 typ A6C z Kętrzyna. Do kiedy właściwie trwała tam produkcja Gammy 2? Niestety nie wiem. Jeżeli macie lub widzieliście egzemplarze datowane po 1965 roku, dajcie proszę znać w komentarzach. Tutaj mam jeszcze jedną finałową niespodziankę, mianowicie odkurzacz Gamma 2 nie był jedynym odkurzaczem produkowanym w fabryce w Kętrzynie. Mam tutaj odkurzacz oznaczony jako typ 602, który zarówno na tabliczce znamionowej, jak i na obudowie opatrzony jest logo zakładów Farel. Kiedy powstał ten odkurzacz, nie wiem. Jest na nim tylko oznaczenie zgodności z polską normą z 1964 roku, czyli zakładam, że został on wyprodukowany gdzieś w drugiej połowie lat 60., może na przełomie lat 60. i 70. Poza tym o tym odkurzaczu właściwie nic nie wiem. Zakładam, że miał on być czymś w rodzaju kontynuacji odkurzacza Gamma 2, takim urządzeniem z sektora lekkich, ręcznych odkurzaczy. Czy produkcja była jeszcze kontynuowana, czy pojawiły się jakieś inne, podobne modele? Niestety nie wiem. Jeżeli macie jakieś inne odkurzacze z zakładów Farel, dajcie proszę znać w komentarzach. Ja w każdym razie bardzo już się cieszę na rozkręcenie tego odkurzacza. Bardzo mnie ciekawi, jaki ma silnik, co znajdziemy w środku. Może będą tam jakieś dodatkowe wskazówki dotyczące daty produkcji. No ale o tym wszystkim już w kolejnych nagraniach. Dzięki za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.